Jesteśmy, w końcu się udało. O, proszę bardzo. No, udało się, ale widzę, że się do końca wszystko nie udało. Cześć panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Muszę tutaj sobie jeszcze coś jedną sprawdzić rzecz. O, teraz lepiej, rzeczywiście. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Przepraszam, że to małe opóźnienie, ale niestety wiadomo, koszykówka ważniejsza jest czasami od filmu, a akurat w przypadku, kiedy córka gra, no to koszykówka jest zdecydowanie jak najbardziej najważniejsza. Cześć Adaś, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Cześć Darku. Fajnie, że jesteś. Wiktor, siema stary. Jak tam, obejrzany rekin? Nie mam zamiaru oglądać rekina. Mark Polonio udowadnia, że jest rzeczywiście grubo, także nie mam zamiaru. Cześć, jak najbardziej, hejka, witam cię, Paradoks, fajnie, że jesteś. Płyty przyszły całe i zadowolone. Aha, super. Dajcie znać w ogóle, kto dostał płyty. Widzicie, ile to? 2-3 tygodnie? Jakoś tak rzeczywiście, nawet chyba dużo, bo to od urodzinowego. Dajcie znać, kto już jeszcze dostał. Przyznaję się bez bicia, mówię bez bicia. Tutaj jest jeszcze paczka do wysłania dla Lincolna. Jemu jeszcze nie wysłałem. Każda, że tak powiem, pozostała była jak najbardziej. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam Bristol. Fajne miasto, byłem 2 razy. Słuchajcie, dużo dzisiaj tematów rzeczywiście mamy. W sumie teraz nie widać, ale za chwilę wam pokażę. Mam nowe, no musiało, no nie udało się. Byłem w sklepie, kupiłem nowe rzeczy, więc pokażę wam nowe płyty. Oczywiście pokażę wam, co wylosowaliście, co wybraliście do kolejnych kultowych horrorów, bo to jak zawsze wybieracie. Będzie oczywiście Amazon poleca. W końcu, jakby to cytując Ryszard Ochódzki, tak, strajku wam się zachciała. Oj, przewraca się wam w tych głowach, przewraca. Nie, nic nie przewraca. Na szczęście strajk się już skończył, a skoro strajk się skończył, to okazuje się, że kręcimy. Zaczęło się kręcić, więc już są podane zdjęcia, daty zdjęć nowych filmów, więc o tym sobie pogadamy. Będzie dużo o komiksach dzisiaj, bo okazało się, że nie tylko Deadpool 3 będzie miał erkę, ale będzie więcej komiksowych filmów, które są poważnie zawodowe. Jake Gyllenhaal wraca do Marvela, ale nie jako Mysterio, jaja są. Dalej sobie oczywiście pomówimy więcej. Znamy datę nowego Supermana, kiedy się pojawi, więc o tym będzie kilka słów. The Legend of Zelda dostanie film, tak, jak najbardziej gra kultowa się pojawi. Będzie również Tyler Rake 3, więc w porządku. I dostaniemy również Terminatora nowego. O tym będzie za chwilę. Dla wszystkich fanów Netflixa będzie fakt, że informacja, że Gwiezdne Wojny i Marvel będzie najprawdopodobniej dostępny na Netflixie, a także pomówimy sobie o tym, jak może wyglądać zespół Iron Maiden, czyli gwiazda heavy metalu w wykonaniu Abby, albo Abba w wykonaniu Iron Maiden bardziej. Pomówimy sobie o tym, że Maria Sadowska i Maria Staśko zrobią film o Pandora Gate, także po prostu będzie zabawnie. Denis Villeneuve kręci kolejny film z Zandają i z Timothée Chalametem, a także tak, Warner Brothers znowuż to zrobił, skasowali gotowy, nakręcony, zmontowany film, no ale jak widać oni rzeczywiście potrafią. Siemanko, mam pytanie, pisze Szymek, dotyczące filmów, które wygrałem. Minęły 2 miesiące, a niestety nadal ich nie otrzymałem. Czy zostały wysłane? No właśnie to jak tutaj widzisz, Wiktor w tym momencie pisze, że płyty doszły, dlatego czekam. Z Irlandią to jest o tyle dziwne, że czasami to jest tak, że przesyłki docierają w 3 dni, a czasami to zajmuje tygodnie. Nie wiem naprawdę o co chodzi. Także jest lipa. Cześć, pozdrawiamy cię również z Akademika. Także powiem w ten sposób i to nie jest żadna, gdzie mi się Szymek uciekł, i to nie jest żadna ściema. Umówmy się, że jeżeli do końca roku te filmy nie dotrą do ciebie, no to już po prostu jest przesyłka zgubiona, zaginięta. Mam nadzieję, że mówię, jeszcze Lincoln musi dostać nawet już do Orlando po tym jego live'ie charytatywnym, po tym jego live'ie już wysłałem do niego koszulki, które tam były. Ja czekam, aż ktoś z Hollywood wpadnie na to, aby zekranizować grę Robocop. No, jaki zabawny. A ja słyszałem coś kiedyś o filmie o influencerach, czy coś w tym stylu. Coś takiego miało być chyba rzeczywiście, a czy nawet było nakręcone, nie mam pojęcia. Słuchajcie, zaczniemy w takim układzie od kultowych horrorów, bo dobrze wiecie, że za każdym razem jak jest nowa seria, w tym momencie akurat nową serią jest, właściwie są filmy o przygodach, no nie tylko Arta Clowna, więc wrzucacie propozycje i jak najbardziej wtedy jest głosowanie na to, co będzie później. W tym momencie było 5 propozycji. Koszmar minionego lata, Maniak Cop, Carrie, Moja krwawa walentynka, a także trylogia Matek od Dario Argento. To były te 3 rzeczywiście te 5 propozycji, a wybraliście panie i panowie, że no chyba tak, żeście stwierdzili, że tak będzie najfajniej, że pojawi się Koszmar minionego lata. Więc w tym momencie, jak już mówiłem wcześniej, omawiam Arta.
później będziemy omawiać Naznaczony, czyli Insidious, a potem będzie właśnie Koszmar minionego, następnego, późniejszego i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które są z tym związane. Również odpowiadam, bo było takie pytanie na temat Arta. Będzie tylko jeden odcinek z ciekawostkami, nie będzie osobnego odcinka z ciekawostkami o serii Cukierek albo Psikus i o Terrifierze, po prostu będzie jeden wielki i to wszystko. Przepraszam bardzo. Dzisiaj, jak widzicie, jest dzisiaj pełna wolna amerykanka, a to wszystko przez to, że tak się dzieje. A dodatkowo w ogóle tu jest alarm ogłoszony, bo się zbliża sztorm czy coś, a Irlandia jest tak malutkim krajem, że rzeczywiście to daje po nosie. Więc tak to rzeczywiście wygląda. Słuchajcie, zaczynamy, nie będziemy kombinować. Dziękuję bardzo jak najbardziej. Dziękuję za zdrówko i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, zaczynamy od Amazon poleca. Bo rzeczywiście Amazon poleca, to jest ważna, dobra sprawa, można sobie skorzystać. Te wszystkie linki, o których ja Wam tutaj mówię, no to one są oczywiście dostępne w opisie i też rzucę je na czacie, więc w tym momencie zaczynamy od takiego jednego filmu, który pewnie dosyć dużo osób zna i może kochać. To It na Blu-rayu, panie i panowie, od Amazona, 59 zł 22 grosze. Wydaje mi się, że całkiem przyzwoita cena. Ważne, wszystkie te filmy, które Wam tutaj prezentuję, prawie wszystkie, opowiem o tym za chwilę, mają, ale akurat ten ma polskie napisy, albo lektora, albo dubbing, także warto sobie skorzystać. 59 zł 22 grosisze jest za to, także jak macie ochotę, sobie możecie skorzystać i kupić. I oczywiście mówię, bo to jestem zobligowany do tego, w momencie, kiedy zapłacicie te 59 zł 22 groszy, Amazon z racji tego odpali mi tam kilka groszy z racji... To się nazywa afiliacja, to jest link afiliacyjny, czyli powiedzmy afiliacja, reflink, jak tam zwał, tak zwał, to różnie można być. Także to jak najbardziej polecam. Tim Curry przerażający jako dzieciak, zresztą chyba omawialiśmy, tak, oglądaliśmy ten film na poprzednim kanale, także jak najbardziej było. Kolejną produkcją, którą już kilka razy powtarzałem, ale to jest rzeczywiście również kolejny inny klaun, tym razem Joker, panie i panowie, 4K UHD za 49 zł 99 groszy, więc wydaje mi się, że to jest jeszcze lepsza cena tutaj. W porównaniu oczywiście do jakości, tam jest 4K, tutaj jest. W tym momencie wrzucam link. Ważna sprawa, te wszystkie linki, które ja tutaj Wam wrzucam, one są, no, jeżeli chcecie z nich skorzystać, to jak najszybciej, bo się może okazać, że nagle tych płyt jest 10, 20, a ktoś wykupi. A to mówię, to są bestsellery Amazona, więc jak najbardziej ludzie pewnie się sobie śmigają. Znów problem z YouTube'em, proszę bardzo, znowu mi uli. Nie wiem. W tym momencie nadajemy oczywiście na YouTubie, Facebooku, Twitchu i Twitterze, więc jak chcesz, to gdzieś zniknij. Ostatnim razem mówiłem Wam, że były problemy, ale to były problemy YouTube'owe ogólnoglobalne, więc możliwe, że coś takiego jest. U mnie pokazuje, że wszystko jest dobrze, że jakość jest rewelacyjna. Także Joker jest oczywiście kolejnym filmem. Trzecia produkcja to są Wstrząsy. Jak tutaj widzicie, zresztą ja sobie je drogą kupna nabyłem. Wstrząsy, 6 filmów i to jest to właśnie ta jedyna produkcja, o której Wam mówiłem, że są, że tak powiem, z językiem polskim. Otóż jest 6 filmów, ale pierwszy i szósty nie mają polskiego języka. Nie ma napisów, nie ma lektora czy dubbingu. Drugi, trzeci, czwarty, piąty i jak najbardziej tak, tylko także jak chcecie. Oczywiście tutaj jest cena 111 zł za Blu-raya. Za DVD jest oczywiście troszkę taniej, ale za 111 zł za Blu-raya i dostępna jest, proszę bardzo, tylko jedna sztuka, więc jak ktoś chce, to trzeba się ogarnąć w miarę szybko. Cześć Adalec, witam Cię bardzo serdecznie. No i ostatnim filmem, który chciałem Wam dzisiaj polecić, to jest komedia, bo ja bardzo lubię Mela Brooksa, więc stwierdziłem, że czemuż by nie. Historia świata, część pierwsza. No, nigdy Mel Brooks nie zrobił kolejnej części, nie zrobił kontynuacji. Proszę bardzo, już Wam wrzucam. To jest na Blu-rayasie za 52 zł 69 groszy. Również to jest akurat niemiecka okładka, zresztą jak widać. Die Stücke Geschichte der Welt. Czy jakoś tak. No, pod spodem jest History of the World Part 1. Więc możecie sobie skorzystać. Więc to wszystko są produkty, które Amazon poleca. Ja przy okazji też. Także jak najbardziej, jeżeli ktoś chce, to można skorzystać. Gdzie to było? Co ma sens tłumaczyć 2,5 a 1,6? Nie mam pojęcia, wiesz? No tym bardziej, że no, pomyślałbyś, pierwsza oryginał, czyli Kevin Bacon, Fred Ward, Noriyuki Padmorita, chyba tam też rzeczywiście jest, no to by się opłacało. No i szóstka, ta najnowsza, to też chyba teraz się nie no ale widzisz, nie wszystko jest tak, jak myślimy. Wstrząsy muszę kupić na Blu-rayu, bo nie mam, a chcę mieć, więc może skorzystam. Proszę bardzo, jak mówię, ja będę bardziej niż zadowolony, bo z tego chyba 4 albo 5% chyba, tak mi się wydaje,
Amazon płaci za filmy, tak mi się wydaje. No niby niewiele, ale jak powiedzmy kupicie ich z 1000, to coś na tym rzeczywiście zarobię. Akurat tutaj Joker 4K, żadna promka, bo na DVD Max jest taka sama cena. O proszę bardzo, no więc widzisz. Więc Amazon jakoś tak niekoniecznie dzisiaj. Dobra, mamy teraz to ogarnięte, o kultowych horrorach wam mówiłem. Również, jeżeli oglądasz z odtworzenia, no wiesz, tak który Matrix, ale w opisie jest spis treści, możesz sobie skakać spokojnie po rozdziałach, bo to rzeczywiście tego jest dosyć dużo. Fajnie, część filmów już dotarła, więc mam nadzieję, że reszta będzie. I teraz wam pora pokazać, a to w takim układzie, co nabyłem, panie i panowie, drogą kupna, bo to jest rzeczywiście rzecz ważna. Same DVD, tym razem są same filmy DVD. Akurat jakoś tak wyszło, byłem w sklepie, nie było nic naprawdę, nie było nic. Ten jeden główny, do którego zawsze chodzę, po prostu nie było nic ciekawego. No ale słuchajcie, dobra, lecimy. Po pierwsze, widać, Frankenweenie Tima Burtona. To jest taka animacja na Halloween, rzeczywiście w sam raz. Wszystkie filmy były po Jurku, oprócz oczywiście jednego, o którym wam powiem, kosztował ogromne 3 euro. Czyli mamy Frankenweenie jest po pierwsze. Po drugie, film z Johnem Wayne'em, czyli Zielone Berety, Green Berets. Akurat do tego filmu mam sentyment, bo to był jeden z pierwszych, który chyba nagrałem gdzieś tam na VHS-ie z telewizorni. Proszę bardzo. Lecimy dalej. Hamburger Hill. Tytuł, domyślam się, mam nadzieję, że jest Hamburger Hill również, że nie kombinowali. Film wojenny. Akurat nie widziałem, albo jak widziałem, to było to dawno temu. Star Trek Into Darkness, w ciemność, tak? Chyba rzeczywiście z Benedyktem chyba Cumberbatchem, mi się wydaje, w roli Kana. Jakbym tytułu nie wiedział, to dawajcie znać po prostu jak to jest. Coming to America, czyli w Ameryce, tylko kto? Król w Ameryce, książę w Nowym Jorku, jakoś chyba tak rzeczywiście. To jest ta komedia z Eddie Murphym. Nie tak dawno była druga część na Amazonie nakręcona, ale chyba nie oglądałem i chyba się rzeczywiście super nie przyjęła. Kolejny film z Johnny Wayne'em i Jamesem Stewartem, czyli człowiek, który zabił Liberty Valenza. Kolejny western, tak żebyście widzieli. Widzicie. Widzicie? Książę w Nowym Jorku, tutaj podaję krzyk. Dziękuję bardzo. Kolejny film też z Johnem Wayne'em i Lauren Bacall, czyli można powiedzieć, że strzelec, ale pewnie nasi tytułowi wymyślili coś innego, The Shootist, więc musicie mi tutaj podrzucić też tytuł. Kupuję DVD za jednym razem, znaczy wiesz, ja idę do sklepu i jeżeli jest coś ciekawego, to biorę to wszystko. To nie mam tam powiedzmy jakiś bo też nie chcę, jakbym chciał, to wiesz, poszedł do sklepu i wydałbym za 200 i pewnie byłoby jeszcze mało, ale mam jakiś określony budżet, który po prostu nie chcę za każdym razem przekroczyć, więc nic. Film, który mi się bardzo podobał i widziałem go w kinie jako premierę, a to było dawno temu, panie i panowie, czyli Blask, nie Lśnienie, tylko Blask. Blask z Jeffreyem Rushem w roli właśnie upośledzonego, autystycznego człowieka. To jest film, który wziąłem całkowicie w ciemno, bo nie znam go w ogóle. To jest albo anime, albo manga. Musicie mi tutaj pomóc i poprawić mnie. Dwupłytowa wersja. Pokazuję taka zwykła, standardowa, bo to oczywiście raz, dwa. Film nosi tytuł Sky Blue. 2142 Anno Domini, więc musicie podrzucić, dać znać, czy warto, czy nie, czy po prostu obejrzę go i oddam go z powrotem do sklepu. Kolejny film z młodziutkim. To jeszcze mi się wydaje, że jest chyba z Hongkongu film, no ale możliwe, że niekoniecznie. Z Jetem Lee, czyli Lethal Weapon, czyli zabójcza broń, jakby na to nie patrzeć. No trochę sobie wywróżył, bo potem wystąpił w 4. części. No widzicie, jakoś tak to rzeczywiście jest. Lecimy dalej. Tutaj tego filmu mi akurat brakowało, a poza tym bardzo go lubię, bo mam drugą część, czyli Machete Kills, ale nie miałem jeszcze maczety. A jak kupiłem ten film, to Wiktor mówi, tato, o maczeta. Ja mówię, a ty skąd wiesz? Albo pojawił się w 3. części Spy Kids bodajże. I okazało się, że rzeczywiście to jest film Roberta Rodrigueza i tak dalej. Także tutaj jest tenże film. Co dalej? Troszeczkę rzecz, jak powiem, staroci, czyli Abbott i Costello. Dobrze wiecie, że ja kocham takie filmy, no, bracia Marx, Charlie Chaplin, Buster Keaton. To jest akurat Buck Privates Comes Home i Buck Privates, czyli szeregowi wracają do domu i Coming Round to the Mountain. Coming Round the Mountain. No, nie wiem, nie mam pojęcia, ale akurat ja lubię takie rzeczy sobie oglądać.
Tak, Maczeta był w Agentach. Grawitacja, Sandra Bullock i George Clooney. Wiem, że niestety nie na Blu-rayach 4K, bo to akurat tak powinno być, także może być. Cześć, widzę, że Michał się przyłączył na Facebooka. Słuchajcie, jeżeli naprawdę macie, bo YouTube ostatnimi czasy ma tam jakieś problemy, jak macie problemy, wbijajcie ten sam stream, dokładnie to samo wszystko zobaczycie, co na YouTubie zobaczycie na Facebooku, na fanpage'u Marcinowej Recenzji, na Twitchu, a także na Twitterze albo na Xie. I to jest ten jeden wyjątek od reguły, za którego nie zapłaciłem euraka, a zapłaciłem 3 euraki. Czemu? Bo są 4 filmy. Karate Kid, 1., 2., 3., 4. Oczywiście, już wam tutaj pokażę, takie ładne wydanie, takie wydanie, że może być. Oczywiście pierwsze 3 części to Noriyuki Pat Morita i Ralph Macchio, a w 4. części, jak wiemy, pojawia się późniejsza oscarowa legenda, czyli Hilary Swank. Więc to są rzeczywiście te rzeczy, panie i panowie. Zabójcza broń w azjatyckiej wersji coś istniało. Jak widać, coś takiego istniało, coś takiego było. Możliwe, że wiesz co, motyw jest taki, że akurat ja to przetłumaczyłem jako zabójcza broń, lethal weapon, okej, w porządku, może być, ale akurat może być tak, że tytuł jest również całkowicie inny. Tak więc tak to jest. Dobra, o horrorach wam mówiłem, spisie treści, o filmach i o moich tych. Tak, dobra, lecimy, zaczynamy, bo tutaj jest, na szczęście się ten strajk skończył i to tylko się cieszymy. Dobry wieczór, Kasiu Dobak, witam cię bardzo serdecznie. Dobra, lecimy, panie i panowie, zaczniemy od strajku aktorów, który w końcu się skończył. Jeden się skończył, może się niedługo zacząć ten że tak powiem, od aktorów głosowych albo aktorów z gier wideo. To jest akurat artykuł Variety. No więc ja jestem bardzo zadowolony, bo to oznacza, że w końcu te filmy przestaniemy, mam nadzieję, dostawać te filmy kategorii B i C, które tam gdzieś miały trafić na platformy VOD, a trafiły w końcu do kin, albo gdzieś tam, powiedzmy, miały być wielkim wydarzeniem, a to stawały się po prostu jakimiś paszkwilami, których się rzeczywiście nie chce oglądać, ale koniec strajku w Hollywood. Aktorzy z SAG-AFTRA, to jest nazwa tego związku zawodowego, wracają do pracy. Kevin Bacon fajne wideo wrzucił na Twittera, także jak macie ochotę, to sprawdźcie sobie, jak on tańczy do piosenki Footloose. Komisje negocjacyjne SAG-AFTRA i AMPTP, czyli tych dwóch związków zawodowych, doszły do porozumienia. Oznacza to koniec najdłuższego strajku aktorskiego w historii Hollywoodu. W środowym oświadczeniu związkowcy zawodowi poinformowali, że strajk zostanie oficjalnie zakończony w czwartek o godzinie 12:01 czasu pacyficznego. 01 musiało być. Komitet negocjacyjny zdecydował o tym jednogłośnie. Teraz swój stempelek ma przedstawić komisja ratyfikacyjna. Przez ostatnie kilka dni trwały ustalenia dotyczące nowych warunków kontraktów z aktorami, dotyczące m.in. pionierskich zabezpieczeń profesji przed ekspansją sztucznej inteligencji oraz nowych płac. Aktorzy wywalczyli 7% podwyżki. Przypominam, 7% podwyżki. Teraz sobie weźcie sprawdźcie sobie, jaka jest inflacja, a oni dostali 7% podwyżki. I to nie mówimy o tym, że słuchajcie, że Tom Cruise nagle dostanie zamiast 20 milionów tam 20. Nie. To chodzi o to, że aktorzy, którzy po prostu zwykle co tydzień idą do pracy, bo pracują w talk show, pracują w jakimś tam programie telewizyjnym i tak dalej, o takich aktorów również chodzi. Aktorzy wywalczyli 7% podwyżki, czyli jeszcze wyższe niż scenarzyści z WGA. W nowej umowie są również podwyżki składek emerytalnych oraz zdrowotnych, a także zapis o bonusach z usług streamingowych, co nie jest równoznaczne z odrzuconym przez AMTP projektem powszechnych tantiem. Nowy kontrakt opiewa, powinno być, na kwotę ponad $1 miliarda. Więc $1 miliard, a pomyślcie, ile studia za ten czas straciły. Bardzo dużo. Widzę, że tutaj Wiktor mówi, że mi też YouTube muli. Słuchajcie, wcale mi się nie zdziwił, to było 2 tygodnie temu, może coś jest na rzeczy, panie i panowie, bo tutaj widzę, że Wiktor też się przeniósł na Facebooka, jeżeli muli wam YouTube, idźcie na Facebooka, idźcie na Twitcha, na Twittera, tam powinno być rzeczywiście dobre, muszą się ogarnąć. Cześć Jason, witam cię bardzo serdecznie. Udało nam się wywalczyć nowy kontrakt, który zapewni wszystkim członkom i członkiniom gildii możliwość budowania trwałych karier. Skorzystają na tym wszyscy, czytamy w oświadczeniu. Oczywiście szczegóły kontraktu oraz zapisów dotyczących najbardziej newralgicznych kwestii, przede wszystkim bonusów z najbardziej popularnych filmów i seriali w streamingu oraz sztucznej inteligencji, poznamy dopiero po tym, jak już będzie ratyfikowana umowa. Cały proces może potrwać nawet do tygodnia. Jednak już dziś aktorzy będą mogli wrócić do pracy, a zamrożone przez strajk produkcje będą powoli wznawiane. O tym, co będzie wznawiane, zaraz sobie pomówimy w kolejnym artykule. Dlaczego tak strajk długo trwał?
12 października zasiedli do stołu, by wypracować kompromis, który umożliwiłby zakończenie strajku aktorów. Po tym, jak wytwórni i scenarzyści doszli do porozumienia w Hollywood, panował optymizm i nadzieja na szybki powrót do pracy aktorów. Niestety nic z tego nie wyszło. AMDP chciało, by SAG-AFTRA przyjęło podobne warunki do tych, jakie wynegocjowali scenarzyści. Jak przyznawali wówczas przedstawiciele Związku Zawodowego Aktorów, w wielu punktach udało się osiągnąć porozumienie, w tym co do podwyżek płacy minimalnej, składek zdrowotnych, emerytalnych, wzrost płacy minimalnej, kaskaderów, piosenkarzy i tancerzy. Zaś co do przypadków skorzystania z sztucznej inteligencji, aktorzy chcieli, by każde takie użycie było możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody artysty. Zgoda jest wyrażana na użycie w konkretnym projekcie, a nie po wszechczasy. No chyba że rzeczywiście, że ktoś sprzedał swój wizerunek, to już jest inna sprawa. Największą kością niezgody pozostawało jednak żądanie aktorów, by wytwórnie dzieliły się z artystami zyskami z produkcji powstających dla platform streamingowych. Okej. AMTP stoi jednak twardo na stanowisku, że stworzyłoby to niemożliwe obciążenie budżetowe, czyli dodatkowe $800 milionów rocznie. Aktorzy się nie zgadzali, twierdzą, że tylko roczne przychody Amazonu wynoszą ponad $500 miliardów, a najmniejszego z członka Paramount Global ponad $30 miliardów. Zaś sami szefowie uzyskują niemal tyle, ile SAG-AFTRA chce dla kilkunastu tysięcy osób. Jakie zakazy obowiązywały strajkujących aktorów? I rząd tutaj mówię. Opublikowanie przez Gildię Aktorów dokumentu, który punktuje obowiązki strajkujących, dowiedzieliśmy się, jakie ograniczenia obowiązywały aktorów na czas strajków. Po pierwsze, zakazane są następujące rodzaje występów na podstawie kontraktów na udział w kinowych, telewizyjnych produkcjach. Praca przed kamerą. 0, czyli gra aktorska, śpiewanie, tańczenie, wykonanie numerów kaskaderskich, motion capture i tak dalej. Praca poza kamerą, czyli dubbing, śpiewanie, narracja z offu, statystowanie, praca dublerska, przymiarki kostiumów, testy charakteryzacji, próby i testy kamerowe, wywiady i przesłuchania, w tym castingi zdalne, promocja, między innymi trasy promocyjne, wywiady, udział w konwentach, zlotach, komikonach, panelach, premierach i tak dalej, negocjacje dotyczące między innymi przyszłych występów, produkcji materiałów, promocji lub tworzenia cyfrowych podobizn. To wszystko rzeczywiście było zakazane, więc jak widzicie, ogromnie tego było bardzo dużo. No jestem zadowolony, że w końcu się to skończyło, że mamy teraz spokój. Ile bardzo dużo premier ucierpiało, na przykład, ja wiem, że ktoś powie strajk, tylko tam trwał 3 miesiące na przykład, ale to nie jest tak, że zapauzowaliśmy i 3 miesiące to wszystko przesunęliśmy. Pamiętacie, co było z Pandemicsem, też były wielkie jaja i w tym momencie no to jest nie 3 miesiące, tylko bo nagle się okazuje, że słuchaj, ktoś miał podpisany kontrakt i mieliśmy robić, ale w tym momencie te 3 miesiące się skończyły i ja mam, załóżmy rok temu, podpisałem kontrakt na nową produkcję i w tym momencie robię nową produkcję, więc to, co miało być nakręcone przez te 3 miesiące, kiedy strajkowaliśmy, musi dokładnie poczekać sobie, dopóki nie zwolni się nowy termin, bo na przykład załóżmy, będzie za chwilę o nowym filmie Villeneuve'a. Załóżmy, że w ciągu tych 3 miesięcy Villeneuve miał zrobić nowy film. No ale na przykład nie mógł, wiem, że on jest reżyserem, no ale tak, dobra, Zendaya miała zagrać w nowym filmie i miała te 3 miesiące nakręcić nowy film. No wiadomo, że w tym momencie jest bardzo popularną aktorką, więc domyślam się, że znowuż na kolejne, oczywiście przykładowo 2 lata ma swoje kolejne produkcje już zabukowane i agent powiedział, że występujesz w Spider-Manie 15-18, robisz to i to i w tym momencie ten film, który ona miałaby nakręcić przez te 3 miesiące, musi sobie poczekać na przykład do 2026 roku, żeby go nakręcić. Także po prostu będą jaja i masakryczna sprawa. No ostatnio YouTube się spie, chcą podwyżek za bez reklam, no już podwyżki poszły. W dodatku weszła opłata za Facebooka, chyba że reklamy śmiechu warte. No ja też dostałem informację od Facebooka, że jak chcę, to mogę się wziąć za ten i chyba to zrobię na miesiąc, bo chcę to przetestować, zobaczyć jak to wygląda. Tutaj jeszcze Krzychu pisze, że Michał, wczoraj z Policjanta Orlando zacząłem oglądać Reachera od Amazonu, bo pokazywał zapowiedź drugiego sezonu. Serial naprawdę dobry, wersja z Cruise odradzał. No wiesz co, jeżeli znasz książki, no to wiesz, że w książkach no to Jack Reacher to jest, wiesz, Bysio to taki, wiesz, Arnold, Dwayne Johnson, czy Sylvester, nie wiem, Sylvester Stallone jest mały, bo Sylvester Stallone jest jeszcze niższy niż ja, no ale po prostu jest duży chłop, co nie, a Cruise, no to on tam 1,60 m chyba nie ma, także jakoś tak to rzeczywiście wygląda. No ale fajnie w końcu ten strajk się skończył, bo już mamy dosyć, naprawdę. Jest grubo i tyle tych produkcji nam zatrzymano, że aż głowa boli. Ile razy było, że przełożone. Ja wiem, że w ciągu Pandemicsa był taki niemalże cykl, że co tydzień mówiłem, tym razem przełożyli tę produkcję, tę i tak dalej. Ale dobrze jest, odmroziło.
ruszyło się i teraz pomówimy o projektach, o filmach, które wracają do zdjęć. To jest akurat artykuł Deadline, panie i panowie. Strajk aktorów zakończony. Jakie filmy wracają do zdjęć? No nie będę omawiał każdego filmu po kolei, tylko powiedzmy w skrócie tam większość. Po 118 dniach zakończył się strajk aktorów i elegancko. No i lecimy. I teraz na plan jakich projektów znowu ruszą kamery? Proszę bardzo, panie i panowie. Deadpool 3. Ukończone jest 50% zdaniem portalu Deadline. Film nie będzie gotowy na majową premierę, więc spekuluje się, że Captain America Brave New World zostanie przesunięty na tę datę, odstępując Deadpoolowi weekend 26 lipca. Bo tak to wygląda. Gladiator 2, premiera zaplanowana na 22 listopada. Sok z Żuka 2, pozostałe 2 dni zdjęciowe, a premiera zaplanowana jest na 2 września. Juror numer 2, pozostałe około 2 tygodnie zdjęć, nie ma jeszcze daty premiery. Venom trójeczka, premiera zaplanowana na 8 listopada. It Ends With Us, premiera zaplanowana na 9 listopada, na lutego, ale nie wiem co to jest, nawet sprawdzę. It Ends With Us, no nawet nie ma na Filmwebie, nawet nie ma Justin Baidomi, Blake Lively i Jason. Okej, nie znam, ale musi być pewnie jakaś duża produkcja w takim układzie. Niezatytułowany film Apple o Formule 1, którego gwiazdą jest Brad Pitt. Nie ma daty premiery. To nie koniec zmian w kalendarzu premier. Czy w 2024 roku czeka nas filmowe lato? Mimo szybkiego wznowienia większości produkcji, studia są gotowe na kolejne zmiany w kalendarzu premier. Priorytetem pozostaje dostarczenie jak największej liczby filmów na czas, aby zapełnić kalendarz dużymi premierami. Masówka. W kolejce na plan zdjęciowy ustawiają się też widowiska, które na ekranach zobaczymy w 2025 roku. Na początku roku zacznie powstawać Tron 3, Minecraft, Mortal Kombat 2, super, bardzo mnie to cieszy, i Good Fortune, film Aziza Ansariego z Sethem Rogenem i Keanu Reevesem w rolach głównych. Wśród nadchodzących widowisk superbohaterskich w marcu na planie pojawi się też Gwiazdy Superman Legacy od DC, o tym za chwilę rzeczywiście powiem troszkę więcej. Do nagrań głosów powracają także twórcy Spider-Man Beyond the Spider-Verse, czyli trzeciej części przygód Milesa Moralesa. Animację mamy zobaczyć jednak już w przyszłym roku. No i tak to rzeczywiście wygląda. Z tych tytułów, które wam tutaj wymieniłem, które was interesują najbardziej? Co was najbardziej kręci, na co najbardziej oczekujecie? No bo tego jest dużo, rzeczywiście bardzo dużo. Tak, na Instagramie też chcą hajsu, bo pamiętaj, że to jest jedna platforma po prostu, no także grubo. Nie oglądałem Killera, miałem oglądać w piątek, ale się niestety, że tak powiem, posypało. W ogóle weekend był bardzo chaotyczny, bo dużo rzeczy się wysypało, nie zrobiło i tak dalej, także nie widziałem. No to za Gladiatora 2 podziękuję. Widziałem z Lokiego i widziałem The Marvels, ale o tym też pewnie, mam nadzieję, jutro zrobię recenzję. Okej, Michał tylko czeka, widzę, na Deadpoola. A Wiktor Z. Najgorętsze jest to, że masówka dotyka wszystkich, nawet A24, co jest straszne. A24, które do tej pory tak naprawdę słynęło z tego, że no daje nam produkty jakościowe, ciekawe, fajne, to nagle się okazuje, że no zaczyna się dokładnie. Bo wiesz, a Blumhouse, tak samo przecież Blumhouse teraz zaczyna jechać z koksem. Przecież no teraz Five Nights at Freddy's bardzo różnie przyjęty. Jedni kochają, inni po nim jeżdżą, ale coś w tym jest, że w ciągu tygodnia spadek oglądalności to 78%, także no jest po prostu słabiutko. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Klar. Tutaj jest. Ja osobiście chyba na Sok z Żuka. No chyba też rzeczywiście, bo Barton to jest rzeczywiście fajny koleś. A skoro mówiliśmy tak naprawdę o Soku z Żuka, o innych rzeczach, to tylko przypomnę, że byłoby mi, panie i panowie, niezmiernie miło, gdybyście udostępnili ten live na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Byłoby rzeczywiście super rancko. A ja tu miałem coś jeszcze pokazać. Chyba rzeczywiście to miałem pokazać. Tak mi się wydaje. Tak, proszę bardzo, pokazuję, co miałem pokazać. A teraz lecimy dalej, bo tych tematów jest całe mnóstwo. Słów kilka o komiksach, więc będzie bardzo, bardzo dużo o filmach komiksowych. Zaczniemy może od właśnie nomen omen od Deadpoola, czyli pogadamy sobie o tym, że nie tylko Deadpool 3 będzie miał R-kę. To jest akurat artykuł Deadline. Dla tych, którym wydaje się, że kategoria wiekowa ma wpływ na jakość filmu, mamy dobrą wiadomość. Planowane widowisko komiksowe Blade będzie miało kategorię wiekową R. To druga produkcja Marvela dla Disneya, która otrzyma taką kategorię. No rzeczywiście z tym było grube. Ja o tym troszeczkę napomknąłem w zeszłym tygodniu, że tak się pozmieniał ten scenariusz Blade'a, że nawet Mahershala Ali powiedział, że dziękuję bardzo, on rezygnuje, no ale się udało. Słuchajcie, do tej pory jedynym filmem Marvela, który miał potwierdzoną kategorię R, jest Deadpool 3. Wszystkie inne produkcje kinowe powstające dla... Przepraszam bardzo, muszę przepukać gardziołko. Nie ma tak dobra herbatka.
Wszystkie inne produkcje kinowe powstające dla Disneya miały kategorię PG-13, choć czasami studio balansowało na granicy R-ki. To, że Blade powstanie z kategorią R, potwierdził w rozmowie z portalem Deadline sam reżyser widowiska Jan Demange. Dali mi R, to jest bardzo ważne, powiedział. Będziemy się dobrze bawić, bo Marshall jest wszechstronnym aktorem. Jestem podekscytowany możliwością pokazania jego bezwzględności i szorstkości, które pozwalają mu przymierzać ziemię w ten szczególny, wyjątkowy sposób. Ma godność i integralność, ale jest w nim też dzikość, którą zazwyczaj skrywa pod powierzchnią. Chcę to wyzwolić i pokazać na ekranie, powiedział reżyser. Jest jednak pytanie, czy Jen wie, co mówi. Variety niedawno opublikowało olbrzymi artykuł na temat aktualnego stanu Marvela i co napisano tam o Blade niektórych fanów może przyprawić o apopleksję. Przypomnijmy, widowisko zostało po raz pierwszy ogłoszone przez Kevina Feige 4 lata temu. Od tego czasu mimo wielu prób nie udało się uzgodnić wersji gotowej do nakręcenia. Projekt przeszedł przez ręce co najmniej 5 scenarzystów i 2 reżyserów. Ostatnio w ogóle zaczęli po raz wtóry od zera. Variety podaje, że w jednej z wersji Blade miał być opowieścią zaprezentowaną z perspektywy kobiet pełnej życiowych lekcji, w których tytułowy bohater został zepchnięty na drugi plan. No wtedy właśnie Mahershala Ali był już nawet gotowy zrezygnować z roli, tak bardzo nie podoba mu się kolejne wersje scenariusza. Zdjęć do Blade'a ostatecznie miały ruszyć w tym roku. Na 6 tygodni przed pierwszym klapsem produkcja została wstrzymana. Rzekomo przez strajk scenarzystów. Variety sugeruje jednak, że w świetle ostatnich reakcji fanów na MCU Kevin Feige wrzucił scenariusz do kosza i prace nad fabułą widowiska rozpoczęły się od zera. Za nowy tekst odpowiada Michael Green, czyli autor filmu Logan Wolverine. Feige zdecydował też, że na radykalne obcięcie budżetu Blade powstanie za około 100 baniek, a nie 200, jak to było w przypadku większości filmów Marvela. Na razie planowany jest na 2025 rok. No i ja bym tak się zastanawiał, czy rzeczywiście, powiem w ten sposób, ostatnia produkcja, to teraz jest faza 5, tak? Faza 5 Marvela, no nie napawa mnie optymizmem. Naprawdę nie napawa mnie optymizmem. Tydzień temu mówiłem, że rozważany jest powrót Roberta Downeya Jr. i Scarlett Johansson do ról odpowiednio Ironmana i Czarnej Wdowy, więc taki był pomysł. Teraz to, powiem tak, obejrzałem Lokiego, obejrzałem Secret Invasion, sekretną inwazję, nie pamiętam jaki jest polski tytuł, mówię oczywiście o serialach Marvela, obejrzałem Eternals, obejrzałem Ant-Mana, no i jestem pełen obaw, bo o ile powiedzmy z tych wszystkich filmów i seriali tak naprawdę Lee tylko i wyłącznie broni się Loki, bo rzeczywiście Loki to jest genialny jak dla mnie serial, to co się wydarzyło w Secret Invasion, przecież w tym momencie wyobraźcie sobie, pamiętacie tą, nakreślę wam obraz. 4. część Avengers, Tony Stark, jestem Iron Manem, kliknął w paluchy, umiera, prawda, podchodzi do niego Peter Parker cały ze łzami, podchodzi do niego Rhodey cały ze łzami, po czym się okazuje w Secret Invasion, że to nie jest Rhodey, tylko to jest Skrull. No i tak cały film w tym momencie, jak patrzysz na to przez ten pryzmat, tak jest zepsuty, jest skopany. W ogóle cała historia no nie trzyma się kupy. I tak naprawdę, jeżeli sobie cofniemy to, od kiedy Rhodey tam był, że tak powiem, zastąpiony przez Skrulla, no to jeszcze gorzej. I sami sobie kopią dołki. The Marvels mi się bardzo też film nie podobał, nie jestem z niego zadowolony. Ant-Man 3 to był po prostu śmiech na sali. Eternals, no po prostu nie będę komentował. Powiem w ten sposób, chyba The Marvels to jak na razie trzecia od końca właśnie przed Eternals i Ant-Manem najgorzej oceniana produkcja Marvela. No ale tak jak się rzeczywiście zdarza. Niezbyt widzę kogoś innego w roli Blade'a niż Snipesa. Idealnie pasował, choć sam Snipes ponoć nie był grzesznym chłopcem. Nie, on rzeczywiście dosyć konkretnie był hardkorowym gentlemanem, jak hardkorowy koksu, ale to nie koniec problemów Marvela, bo można powiedzieć, ok, Blade, no dobra, zaczęli od początku, wiadomo, ci scenarzyści już tam swoje pieniądze zarobili i dziękuję bardzo. Mahershala Ali domyślam się, że ma kontrakt pay or play, czyli nieważne, czy on wystąpi w tym filmie, czy nie, i tak już pewnie dostanie zapłacone, ale teraz słów kilka odnośnie, panie i panowie, Jake'a Gyllenhaala, ponieważ no my go znamy oczywiście, znamy go no chociażby z filmu o Spider-Manie, gdzie grał Mysterio i już wam tutaj już pokazuję. Moment, Jake Gyllenhaal w widowisku Marvela, Fantastyczna Czwórka. No to od razu miałem, kurczę, popatrzcie, no skoro jest Spider-Man, Nowy Jork, no to wiadomo, że będzie Mysterio. Co tutaj jest? To jest akurat artykuł z Twittera.
Ale to jest w tym momencie, panie i panowie, tylko i wyłącznie plotka opublikowana przez Daniela Reichmana, o którym już mówiłem kilka razy, a rzeczywiście facet wydaje się mieć dosyć konkretne pomysły. Dotyczy to planowanego na 2025 roku widowiska Marvel Studios Fantastic Four. Ta wiadomość zaskoczy wielu fanów, jednak Daniel Richman na Twitterze zasugerował, że Marvel Studios wysłało Jake'owi Gyllenhaalowi propozycję zagrania w widowisku Fantastyczna Czwórka. Mówię, no w porządku, dobrze. To samo w sobie już nie jest takim wielkim szokiem. W końcu Gyllenhaal funkcjonuje w MCU, co prawda zagrał w produkcji Sony Spider-Man Daleko od domu, gdzie wcielił się w komiksowego złoczyńcę Mysterio, ale ponieważ jest to film z Hollandem jako Spider-Manem, naturalnie należy do mitologii kinowego uniwersum Marvela, czyli jest to MCU, prawda? Jednak Richman twierdzi, że Gyllenhaal miałby zagrać w Fantastycznej Czwórce zupełnie inną postać, jednego z członków Fantastycznej Czwórki, Reeda Richardsa, czyli Mr. Fantastica. I teraz jak to się wszystko ma? Tym bardziej, że Jake Gyllenhaal, on, zresztą sam z założenia powiedział, on nigdy nie podpisuje kontraktu na więcej niż jeden film. A tutaj z założenia mamy franczyzę kolejną, więc przydałoby się, żeby występował w kolejnych 2, 3, 58 filmach, a on nie podpisze, bo on ma rzeczywiście takie, no chyba, że w tym momencie dali mu, nie wiem, 100 baniek za każdy film i to może by się zgodził, chociaż z drugiej strony on nie jest akurat, wydaje się być aktorem, którego niekoniecznie interesują pieniądzury. Oczywiście Marvel ma już jednego Reeda Richardsa, Doktor Strange w Multiversum Obłędu zagrał go John Krasiński. Większość fanów jest jednak zgodna, że ten wariant postaci nie pojawi się w Fantastycznej Czwórce. Niedawno mówiło się o tym, że bohater może być zagrany przez Adama Drivera. Ten miał jednak odrzucić propozycję, niezadowolony ze scenariusza. Wśród kandydatów wymieniano także Matta Smitha, był gwiazdą serialu Doctor Who. Marvel ogłosił plany nakręcenia nowej Fantastycznej Czwórki w grudniu 2020 roku. Film jest ekranizacją komiksów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie będziemy tutaj się rozwodzić na ten temat. Dla mnie to jest śmiech na sali, że oni mówią, no wrzucimy jego najbardziej. Cześć, witam cię, Kasiu, fajnie, że jesteś. Nie byłoby to pierwszy raz oczywiście. Pamiętamy, że chociażby z Fantastycznej Czwórki do MCU przywędrował. I teraz musimy mi podrzucić nazwisko. Chris Evans, proszę bardzo, mam Chris Evans. Tam był Johnny Stormem, ludzką pochodnią, potem oczywiście wiadomo, że kapitan Ameryka. I tak naprawdę kilka takich rzeczywiście osób było, które w filmach właśnie w MCU pojawiały się w różnych postaciach. Czy tak będzie z Gyllenhaalem, czy to rzeczywiście odpali? Nie wiem po prostu, jakby to oni wytłumaczyli, że to jest Mysterio, a on jest w Spider-Manie, czyli to jest inna ziemia niż tutaj Avengers, ale przecież Spider-Man Toma Hollanda był chociażby w Kapitan Ameryka Civil War. Nie mam pojęcia, jak to zrobią, chyba że znowu już będzie jakieś wsysnięcie. Teraz tak namieszali z tym multiversum, jeżeli chodzi o Marvels i Lokiego, że tak naprawdę mogę powiedzieć wszystko mogę powiedzieć i wyjdzie tak samo jak jest, ale lecimy dalej, bo Marvel ma problemy. Tylko jeden film Marvela w kinach w 2024 roku, a za to aż 4 w 2025. Oczywiście strajk już się skończył, no wiadomo jak to jest. Prawdziwej rewolucji dokonał Marvel, który planuje na 2024 rok tylko jedno widowisko, za to w 2025 aż 4. Podaje nam The Hollywood Reporter, panie i panowie. Jedynym widowiskiem, jakie na chwilę obecną Marvel planuje wypuścić w przyszłym roku, jest trzeci Deadpool. Wiadomo, 26 lipca. Film miał pierwotnie trafić do kin w maju, teraz jest właśnie przeniesiony. W lipcu do kin miał wejść Kapitan Ameryka Brave New World, dopiero co o tym mówiłem. Na to widowisko poczekamy jednak aż 7 miesięcy dłużej. Widzicie? O czym mówiłem? 3 miesiące strajk, a 7 miesięcy. Nowa amerykańska data premiery to 14 lutego. O, walniętynki, jak słodko. Nowy Kapitan Ameryka przyjął datę wcześniej zarezerwowaną dla Blade'a. Ten film opóźni się aż o 9 miesięcy, ponieważ ma trafić do kin 7 listopada. W grudniu 2024 Marvel planował przedstawić światu Thunderbolts. Teraz ogłasza premierę widowiska na 25 lipca 2025, czyli jest przeniesiony, panie i panowie, o 7 miesięcy. Czwartym widowiskiem Marvela w 2025 roku będzie Fantastyczna Czwórka. W tym przypadku już wcześniej data została przeniesiona na maj. A jak to w tym momencie wygląda stan produkcji Marvela? Zdjęcia do filmu Kapitan Ameryka New World Order zostały zakończone. Tak poważne opóźnienie daty premiery jest więc sporym zaskoczeniem. Czyżby pokazy testowe nie wyszły?
prac nad filmem Deadpool trwały, kiedy rozpoczął się strajk. Twórcy zapowiadają jednak ekspresowy powrót na plan zdjęciowy. Tam chyba 2 dni zdjęciowe, co dopiero mówiłem. Zdjęcie do filmu Blade miało ruszyć latem, jednak na kilka tygodni przed ich Kevin wywalił wszystko do kosza. Latem miało rozpocząć się zdjęcie do Thunderbolts. Po rozpoczęciu strajku przez aktorów nie było to możliwe, więc jest po prostu lipa, jest grubo. No widać, że Marvel stawia rzeczywiście może nie na ilość, a na jakość, ale nie ma żadnych informacji na Cravena, a nawet sprawdzę, czy coś się rzeczywiście dzieje. Craven. Zobaczymy, czy może jakaś nowa data jest, wiesz, bo też mi się wcale nie zdziwił. Teoretycznie IMDb pokazuje, że 2024 rok. No ale no dobrze, tylko wiesz, tutaj już wam pokazuję, gdzie to jest, tutaj. Tylko też pamiętaj, weź Michał, że to jest Sony. To jest Sony i jest podany 24 sierpień, więc Sony może się z tego wywiązać, co nie? Może oni akurat rzeczywiście wrzucą ten film. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiadomo, że akurat przy okazji Marvela jest słabiutko. Panie i panowie, jest słabiutko. Ja przypominam, panie i panowie, również, że gadamy sobie dzisiaj o tym, co fajnego, ciekawego wydarzyło się w świecie kultury i sztuki w minionym tygodniu. Teraz mówimy o komiksach. Zaraz przejdziemy oczywiście do Supermana, a jeszcze zostało nam Netflix do omówienia, Gwiezdne Wojny, Iron Maiden jako Abba i kilka innych rzeczywiście produktów. Więc jak lubicie takie rzeczy, to dajcie łapę, serduszko, czy co tam, w zależności na której platformie oglądacie. Bo ja na przykład nieraz mówię, subskrybuj kanał, ale na przykład subskrypcja na Twitchu to jest coś innego niż na YouTube. Na Twitchu subskrypcja jest płatna. Na Twitchu subskrypcja jest jak wspieranie na YouTubie. Chociaż w sumie chyba na Twitterze subskrypcja też jest płatna, jeżeli masz włączoną, a ja nie mam włączonych, bo nie spełniam wszystkich wymogów. A na Facebooku oglądasz po prostu luzik bez problemu, bez jakichś większych, jak to mówił Szczepko i Tońko, bez oberkapek. Patrzmy tutaj. Czy uważacie, że kiedyś nastąpi kres Marvela? Za dużo tego, za dużo w top po 25 czy 26 sądzę, że przestaną ogłaszać kolejne premiery i jak tak dalej pójdzie. No wygląda na to, że apogeum osiągnęliśmy czwartym filmem o Avengersach, bo teraz się nie wiesz co, nawet jak tam wskakiwał powiedzmy jakiś, no umówmy się, jakiś tam film, który nie był super rewelacyjny, no to teraz zobaczcie, no Czarna Wdowa była okej, w porządku, ale 4 Thor, wiesz, to już jest porażka. 3 bardzo poróżnił ludzi. Jeden w porządku może być, inni, że jest słaby. Według mnie 3 Thor był ciekawy. 2 nie był rewelacyjny i wiesz, było tak, że zdarzały się te produkcje jak Iron Man 3, które były okej, ale nie mówiliśmy, że ale to jest gniot, ale to jest kaszalot, po prostu tego się nie da oglądać. A teraz dostajemy takich produkcji niemalże kolejna, wiesz, wcześniej dostaliśmy WandaVision, fajny serial, dostaliśmy Sokół i Zimowy Żołnierz, w porządku serial, było kilka innych, był Hawkeye, w porządku i tak dalej, a teraz nagle dostaliśmy ten film o Nicku Furym, serial i po prostu, no ja wiem, że ja winien wam jestem chyba ze 3 odcinki, ale ja nie mogę tego nakręcić, więc ja po prostu wezmę i te stare recenzje poszczególnych odcinków tego serialu wezmę i usunę, bo one się nie kleją. Miss Marvel też było całkiem w porządku serialu, no ale jakoś tak ci akurat jest. Aktualnie dla mnie obserwującym koniec kina superbohaterskiego od Marvela ludziom mają dość. No słuchaj, nie dziwię się, wcale się nie dziwię, dlatego jestem ciekaw, jak to będzie z tym Supermanem, bo akurat Superman Legacy bez opóźnień, James Gunn potwierdził datę, potwierdził premierę, mówił, ja tutaj nam podaję. Wcześniej już troszeczkę na ten temat wrzuciłem. Widowisko Superman Legacy trafi na ekrany kin bez opóźnień, czyli 11 lipiec 2025. Przepraszam bardzo. Choć wiele hollywoodzkich produkcji zaliczyło opóźnienie, te w związku ze strajkami scenarzystów i aktorów, widowisko Superman Legacy nie jest jednym z nich. Film trafi na ekrany 11 lipca. Tak pierwotnie zaplanowano. Informację za pośrednictwem Twittera przekazał James Gunn. Proszę bardzo. Dzięki staraniom naszej utalentowanej ekipy, której członkowie nie tracili wiary w trakcie najdłuższych strajków w historii Hollywood i którzy nie ściągali nogi z gazu, pchając projekt do przodu i pracując nad najbardziej niesamowitym bohaterem i scenografią, jaką widziałem w całej mojej karierze, Superman Legacy, zgodnie z oryginalnym planem trafi na ekran 11 lipca. Okej, no widać, tu taka fajna zajawka. Wiadomo, w kolorach może być. Niech będzie, więc przynajmniej tutaj nie zaliczyli w topy, przynajmniej tutaj, ale jak to będzie dalej, no to już zobaczymy.
Mam nadzieję, że będzie całkiem sensownie z tym komiksem. No, życzę im jak najlepiej, bo wiadomo, że od dawien dawna już pozostawali w cieniu, że te jakościowe produkcje były u Marvela, a teraz troszeczkę jest inaczej. Teraz rzeczywiście jest słabiej tam i mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze. Dobra, ludzie, czy są to jacyś fani gier wideo? Czy są to jacyś fani gry The Legend of Zelda? Bo jeżeli tak, to mam dla was dobrą wiadomość. Nie pomyliłem odwagi z odważnikiem, to nie ten kanał. The Legend of Zelda będzie film. Reżyser i scenarzysta mają na koncie wielkie hity, podaje nam Deadline. Super, jestem bardzo, jak to mówią Lechu, jestem za, a nawet przeciw. Niecałe pół roku temu informowaliśmy was, że Universal i Illumination Entertainment domykają umowę w sprawie filmowej adaptacji gry The Legend of Zelda. Teraz okazuje się, że film aktorski na podstawie kultowej serii szykuje wytwórnia Sony. No i jest to super. Za kamerą stanie Wes Ball, reżyser w serii Więzień Labiryntu oraz Królestwa Planety Małp, które zadebiutuje na ekranach w maju przyszłego roku. Scenariusz napisał Derek Connolly, znany najlepiej z mega hitu Jurassic World. No dobra. Realizację w ponad 50% sfinansuje Nintendo, czyli studio odpowiedzialne za realizację wirtualnego oryginału. The Legend of Zelda to seria gier przygodowych stworzonych dla Nintendo przez Shigeru Miyamoto i Takashiego Tezukę. Zadebiutowała ona w 1986 roku. No i tak dalej, tak dalej. Nie będę tutaj się rozwodził, chyba każdy przynajmniej raz słyszał o Legend of Zelda. No zobaczymy. Na szczęście karta się obróciła ostatnimi czasy, jakoś to wygląda, że w końcu te filmy na podstawie gier są robione dobrze, sensownie i ciekawie. To już nie jest Mortal Kombat Annihilation, że po prostu było po prostu grubo. To nie są filmy Uwe Bolla, to po prostu są dobre produkcje i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mówimy o FNAF, czy mówimy o Super Mario Bros., no, czy chociażby o Sonicu albo o The Last of Us, to są rzeczywiście wszystko dobre, albo przynajmniej, no inaczej, bardzo dobre albo przynajmniej produkcje, także nawet FNAF, który mi się nie podobał, no dla fanów gry, tylko i wyłącznie dla fanów gry, to jest to coś pięknego, coś, co rzeczywiście wygląda dla nich dobrze. Dla mnie tak, no niekoniecznie, ale jak mówiłem, to już wiadomo, nie wszystkim się musi podobać. Dobra, patrzę tutaj, co tutaj się w ogóle jeszcze dzieje na kanale. Okej. Super, dużo ludków, dużo was jest, bardzo mnie to cieszy. Jest fajnie, że nawet mimo obsuwy, mimo opóźnienia jest dużo osób. Tylko 15, nie no, dajcie 15 łapek, dajcie łapkę. Wbijajcie, nie ma problemu. Nie masz Nintendo, u nas w domu Maja ma Nintendo Switch, ale powiem chyba, że akurat nie ma tego. My raczej ogrywamy na PlayStation albo raczej ogrywamy na komputerze. Ostatnimi czasy na komputerze bardziej. Dobra, teraz pora na Netflixa, bo rzeczywiście też nie zasypiali gruszek w popiele. Tyler Rake 3, szef Netflixa, uspokaja fanów. Też czekacie? Pisze Collider. No zobaczymy, czy czekamy. Ja akurat widziałem jedynkę, podobała mi się, dwójka tak. No akurat to film z cyklu Zabili go i uciekł, czyli taki fajny, nostalgiczne nawiązanie do tego kina z lat 80., gdzie, no, krótko mówiąc, lubimy, kiedy wychodził Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger czy Chuck Norris, I'm your worst nightmare. I jechali z kosem. Plany realizacji trzeciej części Tylera Rake'a ogłoszono zaledwie jeden dzień po premierze kontynuacji. Od tamtego czasu nie wiedzieliśmy, co dzieje się z projektem, szczególnie, że pracę zahamował strajk scenarzystów i aktorów. Dyrektor do spraw filmów w Netflixie Scott Stuber uspokoił fanów czekających na kolejne losy bohatera Chrisa Hemswortha, zdradzając, że twórcy nie tracą entuzjazmu. Pozwolicie, że nie będę robił głosu, bo na razie już boli. Zaczął tak być. Myślę, że druga część była bardzo dobra, ponieważ była złożona i pełna emocji. To mi trochę przypomina czasy, kiedy pracowałem nad filmami o Bornie. Tony Gilroy, reżyser, scenarzysta, zrobił świetną robotę przy drugim, wzbudzając emocje, szczególnie związane ze śmiercią Franki Potente. W tej części bohater miał podobną motywację związaną z rodziną. Wprowadzenie Idrisa Elby do serii było ciekawym sposobem na rozwinięcie tego wątku i później dodał, że czekamy więc na scenariusz i ciężko pracujemy. Oni wszyscy ciężko pracują. To jest to super, że oni ciężko pracują. Mi się to bardzo podoba. To znaczy, że będziemy dostawać filmy jakościowe teraz. Powrót do tej historii byłby wspaniały. Poważnie to, co ci dwaj goście tu zrobili, to było naprawdę świetne. A o czym jest, no to chyba nie trzeba mówić, że to jest po prostu film z cyklu Zabili go i uciekł. Tyler Rake to jest jakiś tam najemca, no i po prostu najmują go i śmigają, więc jedzie z koksem. Czy mam fizyczne wydania gier na PlayStacka? Tak, mamy fizyczne wydania gry.
nasza konsola ma 500 giga. Ostatnio co prawda dołożyłem jej dodatkowy dysk, chyba tam terabajt czy coś, ale dlatego właśnie między innymi wolę mieć fizyczne wydania gry. Chociaż też są oczywiście takie, które mamy tylko i wyłącznie cyfrowo, ale to rzeczywiście nie wszystko. No ale jak tutaj widzicie, Tyler Rake to nie jest jedyna propozycja od Netflixa, bo słuchajcie, teraz będą się działy jaja. Chyba, nie wiem, James Cameron, tak, bo on jest właścicielem praw do Terminatora. Ogarnął się, że no kurczę, chyba rzeczywiście coś daliśmy ciała z tymi Terminatorami i nie są one dobre, więc zanim zrobimy kolejną produkcję, kolejny film, przydałoby się, żeby ludzie trochę o tym zapomnieli, więc może damy im coś, jak na przykład serial anime o Terminatorze na platformie Netflix. Może to rzeczywiście będzie dobra sprawa, fajna, coś ciekawego. Nie wiem. Zobaczymy. Ciekaw jestem, co jest napisane w artykule Deadline, bo sam go jeszcze nie czytałem. Już zaintrygował mnie. Terminator powraca. Mówię, ja wiecie dobrze, że lubię wszelkiego rodzaju kosmitów, ufoków, robotów, sztucznej inteligencji, cokolwiek. To rzeczywiście jest fajna sprawa dla mnie. Jedną z najważniejszych wiadomości, która doszła do nas w sobotę z Netflix Geek Week, jest zapowiedź serialu animowanego osadzonego w cyklu filmowym Terminator. Zapowiedziany projekt nosi tytuł Terminator The Anime Series. Ależ bardzo oryginalnie. Terminator animowany serial albo Terminator serial anime. Rewelacja. I jak nie trudno się domyśleć, jest to serial anime. Za produkcję odpowiedzialny będzie wytwórnia Skydance i japońskie studio animacji Production G. Pierwszy sezon będzie się składał z 8 odcinków. Za ich reżyserię odpowiada Masashi Kudo. Funkcję showrunnera i głównego scenarzysty pełni Matson Tomlin, odpowiedzialny za takie produkty jak Power i Matka Android. Terminator The Anime Series ma być osadzony w tym samym uniwersum co filmy ze Schwarzeneggerem, jednak opowie historię zupełnie nowych postaci. What I say, what I say. Dokładnie. W przyszłości wojna pomiędzy niedobytkami ludzi a nieprzeliczoną armią maszyn trwa od wielu dekad. W 1997 roku sztuczna inteligencja znana jako Skynet uzyskuje samoświadomość i rozpoczyna wojnę z ludźmi. Schwytana pomiędzy przeszłością i przyszłością jest żołnierka, która zostaje wysłana w przeszłość, by zmienić los ludzkości. Trafia do 1997 roku, gdzie ma za zadanie chronić naukowca Malcolma Lee. Witam bardzo na pokładzie, Szymon. Dzięki za suba. Pracuje nad sztuczną inteligencją, która miałaby być konkurencją dla Skynetu. Zmagając się z moralnymi konsekwencjami swojego stworzenia, Malcolm musi także ratować się przed przesłanym z przyszłości elektronicznym mordercą, który na zawsze odmieni losy trójki dzieci. No. Czy jest to nowy pomysł? Czy jest to nowy koncept? Nie, w żadnym wypadku. Tylko w tym momencie stwierdzili, kurczę, no to chyba rzeczywiście z tym Johnem Connorem coś nie wyszło. Potem daliśmy tą nową kobitkę, z nią też nie wyszło, no bo wiadomo, chodzi mi oczywiście o Johna Connora z trzeciej i piątej części, bo w czwórce to było przyszłość, to było nawet nie najgorzej. No i coś trzeba wymyślić. No po prostu no niespecjalnie jestem zainteresowany tym, czy obejrzę. Zapewne jako ciekawość obejrzę kilka odcinków. Akurat teraz tak mam, że kiedy oglądam serial, to maksymalnie 3 odcinki i jeżeli mi nie podpasuje, to dziękuję bardzo, odpalam. Nie lecimy dalej, bo no niekoniecznie mam ochotę. No mam nadzieję, że coś zrobią ciekawego, ale w związku z ostatnią częścią byłem pełen nadziei. No bo tak, wraca scenarzysta i producent James Cameron. Wraca reżyser pierwszego Deadpoola, czyli Tim Miller. Mówię, o proszę bardzo, duet idealny, bo rzeczywiście Miller świetnie uchwycił Deadpoola i coś tak się obawiam, i to wam mówiłem już nieraz, że obawiam się, że to był wypadek przy pracy, ale nie Terminator, tylko Deadpool był wypadkiem przy pracy, że się udał. Zobaczymy, jaka będzie kolejna produkcja Tima Millera, może wtedy coś będziemy więcej wiedzieli. Aż nawet sprawdzę, co tam się u niego słychać. Wtedy może się okazać, że o proszę bardzo, jednak to się okazało, że to nie Deadpool, a Terminator był Terminator był nie wypadkiem przy pracy. Popatrzymy. No, coś to się dzieje, no nic chyba ciekawego, tak? Ale nie, mi chodzi nie jako producent, tylko jako reżyser. Jako reżyser kina akcji. No tu ma na swoim koncie oczywiście krótkometraż, ma Deadpoola, ma Need a Little Hand, Try Deadpool, wideo, ma Terminatora i ma 3 odcinki serialu Love, Death and Robot, czyli Miłość, Śmierć i Roboty. No nie wiem, panie i panowie, zobaczymy.
Zobaczymy, ale widać, że Netflix szaleje, bo tutaj dostajemy jedną produkcję o Tyleru Rake'u. Tutaj teraz kolejne Gwiezdne Wojny, Terminator. Właściwie o Gwiezdne Wojny już zacząłem mówić, ale to nie to, co myślicie, bo chodzi o to, że Star Wars i Marvel na Netflixie, Disney chce sprzedawać licencje, pisze Collider, czyli krótko mówiąc, do tej pory produkcje rzeczywiście były wyłącznie, z założenia przynajmniej, miały być dostępne tylko i wyłącznie na Disneyu Plusie, a teraz się okazuje, że no jednak może rzeczywiście nie tylko. Szeroko komentowana umowa Netflixa z HBO, na mocy której platforma streamingowa wykupiła licencję na oryginalne produkcje konkurencji, może poszerzyć się o kolejną dużą firmę. Prezes Disneya Bob Iger, któremu pokazujemy to, co pokazujemy, za podejście do strajkujących, zmienił swoje podejście do taktyki biznesowej Warner Bros. Discovery. Koncern chce osiągnąć podobne porozumienie, również użyczając filmy i seriale wielkiemu czerwonemu N. Podczas spotkania z akcjonariuszami Disneya Iger podział się na temat potencjalnej sprzedawania konkurencji licencji na filmy i seriale. Licencji, czyli nie będzie to tak, że sprzedadzą im prawa. Licencjonowanie nasze produkcje Netflixowi i tak pozostanie. Prowadzimy rozmowy na temat, ale nie wydaje mi się, że udostępnimy nasze największe marki. To nasze realne elementy przewagi nad konkurencją. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars radzą sobie bardzo dobrze na naszych serwisach streamingowych, więc nie wiem, dlaczego podczas pogoni za pieniędzmi mielibyśmy oddawać je komuś innemu. Te uniwersa są to bardzo, bardzo ważne kawałki naszej teraźniejszości i przyszłości na rynku VOD. Zapiszcie to sobie, przeczytamy, obejrzymy ten odcinek jeszcze raz za rok albo dwa. To zupełnie odmienny przekaz niż ten prezentowany przez Igera niespełna 2 lata temu. W styczniu 2022 roku prezes Disneya porównał licencjonowanie swoich produkcji do sprzedaży arsenału nuklearnego krajowi trzeciego świata, który w zamian chce użyć go przeciwko tobie. To trochę tak za bardzo czegoś nie rozumiesz. Czekaj, zaraz. Licencjonujemy nasze produkcje Netflixowe i tak pozostanie. No okej, w porządku. No, prowadzimy rozmowy na temat, ale nie wydaje mi się, że udostępnimy nasze największe marki. No czyli teoretycznie Star Wars, Marvel i tak dalej nie będzie na Netflixie. Powodem, dla którego Disney chce szukać nowych źródeł dochodu, jest oczywiście zmienna sytuacja finansowania firmy. W poszukiwaniu oszczędności uciekano już się do metod usuwania projektów z biblioteki platform streamingowych. W maju tego roku ofiarami czystki zostały 52 produkcje, choćby serial Willow. Dzięki temu Disney ma zaoszczędzić ponad $1,5 miliarda w odpisach podatkowych. Koncern wdrożył strategię reorganizacji, której efektem ma być ograniczenie kosztów o 5,5 miliarda, aż 3 miliardy mają pochodzić z kontentu, ale nie sportowego. Czekajcie, czegoś nie rozumiem. Czyli mają ograniczyć straty i dlatego nie dadzą Netflixowi, nie wypożyczą mu Disneya, Pixara, Marvela i Star Wars, bo chcą zaoszczędzić. Czyli biorąc pod uwagę, że gdyby to zrobili, to pewnie poszło za grube miliony wypożyczenie, ale oni tego nie zrobią. No bo to byłoby jak danie bomby krajowi czegoś. Okej. Nie ogarniam. Facet chce, że tak powiem, ciąć koszty, ograniczać, no a tutaj jakoś taki pomysł ma. Proszę bardzo, skoro sobie chce, niech sobie ma. Mnie to w ogóle nie specjalnie rusza. Disney może robić co chce i zrobić co chce. Zresztą, jak mówię wcześniej, Iger nie jest najmniejszym gentlemanem i niespecjalnie go darzę estymą po tym, jak powiedział, że przeczekamy tych aktorów, niech się wykrwawią, więc niech teraz po prostu, krótko mówiąc, spada na drzewo, bo to jest rzeczywiście niekonieczna sprawa. Tutaj widzę, że Michał pisze, że masz mieszane uczucia. Ja mam mieszane uczucia co do kolejnej produkcji, której chcę pomówić. Bjorn of the Dead. No, jeżeli macie jakieś skojarzenia może ewentualnie z Shaun of the Dead, no to może być a propos, bo tym razem chodzi o to, że Bruce Dickinson wystąpi w horrorze o tribute będzie Abby, podaje nam Deadline. Dla tych, którzy nie wiedzą, Bruce Dickinson to jest gentleman, który jest wokalistą Iron Maiden. Więc jednego z najbardziej zasłużonych zespołów heavy metalowych świata. Takiego castingu się nie spodziewaliście. Bruce Dickinson, jeden z najsłynniejszych heavy metalowych wokalistów, wystąpi w komediowym horrorze. Film nosi tytuł Bjorn of the Dead i opowie o tribute będzie zespołu ABBA. Mamma mia! Orzesz w mordę. Aż sprawdzę, czy są w ogóle coś więcej. Na ten temat jest Eliza Copland. Okej, no nie ma, na razie tylko jest Bruce, ale sprawdzimy to też, zaraz też sprawdzę na IMDb, bo może IMDb ma więcej informacji na ten temat. Tytułowy Bjorn to wokalista zespołu Abattoir.
Abattoir, który współtworzy wraz ze swoimi przyjaciółmi Benim, Annie Fried i Annetą, no niech będzie Agnetą. Spędzają weekendy występując w dosyć przygnębiających miejscach, m.in. domach spokojnej starości i coraz poważniej myślą o zakończeniu kariery. Ich ostatnią szansą jest udział w konkursie dla tribute bandów. Mają jednak pecha, bo gdy tylko przybywają na miejsce, rozpoczyna się apokalipsa, kiedy członkowie konkurencyjnej kapel zmieniają się w zombie, rozpęduje się piekło. Czekaj, to brzmi ciekawie. Za sterami produkcji powstającej dla kanadyjskiego studia Raven Banner stanie Elza Kephart. Scenariusz na podstawie pomysłów Andrew Prendergasta napisał Austin Dickinson, syn Bruce'a. Będzie on pełnił także obowiązki koproducenta. Początek zdjęć zaplanowany jest na 2024 rok. Twórcy obiecują, że poza wokalistą Iron Maiden w obsadzie znajdują się też inne gwiazdy rocka i heavy metalu. No słuchajcie, pomysł jest dziwny, pomysł jest niekoniecznie super ciekawy, ale brzmi jak najbardziej zaskakująco, więc zobaczymy, co się wydarzy. Burn of the Dead. Dead. Zobaczmy, jak to będzie. Czy coś wiemy na ten temat? Nie, Sean. Może sprawdzimy Bruce'a Dickinsona. Tak, Bruce Dickinson, tak, ten Bruce Dickinson, już tutaj patrzymy, akurat coś się wyświetla, jak będzie coś ciekawego, to wam powiem jako aktor. No nie no, jako aktor nie ma nic nawet zapowiedzianego, panie i panowie, tutaj na IMDb nie ma, więc Deadline'ów wydaje mi się, że może rzeczywiście raz jeden Filmweb dał radę i pokazał klasę. Bardzo fajną wersję The Trooper zrobił Polish Metal Alliance, nie wiem, czy słyszałeś. Nie, możesz mi podrzucić link, bo akurat ja bardzo lubię. Dla tych, którzy nie znają The Trooper, to jest bardzo, bardzo fajny film. Uwielbiam The Trooper czy Fear of the Dark. No moja przygoda z Iron Maiden rozpoczęła się od The Wicker Man. To było 30 ton, lista przebojów, a potem Fear of the Dark. Ale wiesz co, powiem ci, Michał, najlepsza wersja Fear of the Dark, jaką słyszałem, to była ta na płycie z Dortmundu, na żywo. Scream for Me Dortmund, po prostu rewelacja. Dead co? Bjorn of the Dead. Bjorn, bo to jest oczywiście pewnie uśmiech w stronę Shaun of the Dead, czyli wysypu żywych trupów, taki chyba polski tytuł tego filmu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No jestem ciekaw, no ja lubię Iron Maiden, widziałem ich chyba ze 3 razy na koncercie, więc jest dobrze, jest ciekawie, mam nadzieję, że będzie rzeczywiście wesoło. Na pewno wesoło będzie, bo chcę teraz pomówić o filmie 2 artystek. Można by rzec, no niekoniecznie, nie wiem jak je nazwać. Marię Sadowską kojarzę jeszcze chyba z 5, 10, 15 albo Teleranka, albo czegoś takiego, a tutaj rzeczywiście, a Maję Staśko to nie kojarzę w ogóle. Nie kojarzę ją w ogóle. Ale słuchajcie, chcą zrobić film o Pandora Gate i co wiemy o ich filmie? Maria Sadowska, aż tutaj muszę wam powiedzieć, o proszę bardzo, to tak, zrobiła dziewczyny z Dubaju, panie i panowie, i pokusę. To jest akurat wirtualnemedia.pl i Facebook. Maria Sadowska nie boi się kontrowersyjnych tematów. Po dziewczynach z Dubaju i pokusie ma już kolejny projekt. Będzie to film opowiadający m.in. o aferze Pandora Gate, która wstrząsnęła Polską na początku października bieżącego roku. Reżyserka współpracuje w nim z aktywistką Mają Staśko, panie i panowie. Czyli wydaje mi się, słuchajcie, piszcie tak albo nie, ale wydaje mi się, że rośnie nam damski Patryk Wega. No, co by tu nie powiedzieć, słuchajcie. Afera Pandora Gate wstrząsnęła Polską na początku października bieżącego roku, gdy Sylwester Wardęga udostępnił na swoim YouTube'owym kanale około 30-minutowy materiał zatytułowany Mroczne tajemnice 100 i youtuberów Pandora Gate, Boxdel, Dubiel i Fagata. Ujawnił w nim wstrząsające fakty dotyczące niewłaściwego zachowania, jakich youtuberzy się dopuszczali wobec nastoletnich fanek. Wiele z tych dziewczyn miało wówczas mniej niż 15 lat, sprawą zajęła się już odpowiedzialne służby. Powiem tak, no może nie powinienem tego mówić, bo pewnie skoro myślicie, skruch, tyle lat na YouTubie jesteś, ale do dzisiaj, i to się nie zmieni, do dzisiaj nie dość, że inaczej, niedawno sobie sprawdziłem na Twitterze, kto to jest Boxdel, Dubiel i Fagata, bo chciałem wiedzieć, ale do dzisiaj nie widziałem ich żadnego materiału. Zresztą żadnego materiału Wardęgi też nie widziałem, no ale nie, chyba widziałem tego o tym psie, co był przebrany za pająka, tam gdzieś w metrze biegał, ale jeżeli to jest oczywiście jego.
Jak podają wirtualne media, dziennikarka i aktywistka Maja Staśko pracuje aktualnie nad książką na temat Pandora Gate. Wspólnie z Marią Sadowską pracują też nad filmem. Podzieliła się tą informacją na swoich mediach społecznościowych. Ostatnio, czekaj, nie, to już musi być. Ostatnio dzięki odwadze Ostatnio dzięki odwadze skrzywdzonych dziewczyn i nagłaśniających youtuberów pierwszy raz na taką skalę stało się głośno o wycinku tego, co się działo w sieci. Nareszcie, ale przekroczenia w internecie istnieją od lat, a ich normalizacja do dziś naraża młode osoby na krzywdy. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć ten film. Pracę nad nim zaczęłyśmy jeszcze przed Pandora Gate. Wierzymy, że sztuką możemy wiele na przykład sprawić, by kolejne pokolenie było bezpieczniejsze. Dziś z nami kolejne spotkanie w sprawie filmu. Działamy. Zaraz, sekundkę. Zdecydowaliśmy się stworzyć ten film. Pracę nad nim zaczęłyśmy jeszcze przed Pandora Gate. Czyli co? Czyli one o tym wiedziały i nikomu nie powiedziały. Bo stwierdzą, że nie będziemy nikomu o tym mówić, zrobimy na ten temat film? Czy ja to dobrze rozumiem? Napiszcie mi, czy rzeczywiście one stwierdziły, że zrobią film, a o tej sprawie nikomu nie powiemy. Pewnie dopiero gdyby nie Wardęga, to pewnie byśmy czekali na ich film. No zobaczymy, może coś jest więcej w artykule dalej podrzucone. Na razie nie znamy nawet tytułu projektu. Wiadomo jednak, że nie będzie się on skupiał wyłącznie na Pandora Gate, a twórczynie chcą pokazać w nim szersze zjawisko. Film będzie mówił nie tylko o Pandora Gate, ale także o zjawisku pato-influencerów, o tym jak to się stało że w przestrzeni publicznej kryminaliści zarabiają ogromne pieniądze na mieszaniu w głowach naszym dzieciom. Aha, no czyli domyślam się, że po prostu chciały zrobić film o pato-influencerach, o pato-youtuberach i tak dalej, a że akurat przy okazji wrzuciła się Pandora Gate, stwierdzimy, no to dorzucimy troszeczkę do pieca i będzie grubo. No słuchajcie, wypowiedzcie się na ten temat, bo jestem ciekaw, co myślicie. Co myślicie o tym? Maria Sadowska, jak mówiłem, już kojarzę tam troszeczkę wcześniej, Maja Staśko. Czy o niej nie robił jakichś materiałów Krzysztof Stanowski z kanału sportowego wtedy? Mi się wydaje, że coś mi się tam nazwisko wiem, że gdzieś dzwoni, ale co to nie wiem. Już patrzę, co piszecie. O matko, no bez przesady. Czyli albo możemy się spodziewać czegoś jak film Sekielskiego o Kościele, albo typowe zarabianie na czyjejś tragedii. Obstawiam to drugie, bo mimo wszystko film Sekielskiego to było rzeczywiście jeden jak i drugi, to był dobry kawał dokumentu. O sprawach z Pandora Gate mówiło się dużo bardziej, brakowało dowodów poniekąd. Wiktor pisze, wiesz co, pewnie pomysł już miał, a Pandora Gate tylko dołożył do pisania. Czyli tak jak po prostu myślałem, że chciał zrobić o pato-influencerach. Mają Staśko też jest bardzo w necie krytykowana, taka kolejna szara eminencja. Aha, no to ja powiem tak, że nie będę jej krytykował, ani też nie będę jej chwalił, bo nie znam kobiety, więc nie za bardzo wiem, czego mógłbym ją chwalić i krytykować. Natomiast jeżeli ten film wyjdzie i będę miał możliwość zobaczenia, bo też weźcie pod uwagę, że no niestety za granicą w Irlandii nie ma takiej możliwości jak obejrzenie wielu filmów. Do dzisiaj na przykład nie widziałem ani Chłopów, ani Zielonej Granicy, no bo rzeczywiście nie mam takiej możliwości. Może na przykład Polsat wykupi albo jakaś inna platforma streamingowa i wrzucą, będzie można obejrzeć, no wtedy tak, jak najbardziej. Ale tak to póki co to rzeczywiście nie wiem, gdzie bym mógł cokolwiek zobaczyć, a jeżeli film obejrzę, będzie o nim mowa, jeżeli będzie rzeczywiście wart o tym, żeby powiedzieć o nim coś dobrego albo coś złego, to też. Słuchajcie, teraz będzie o kolejnym filmie Villeneuve'a z Zendają i Chalametem i nie będzie to Duna 3, tym razem nie, ale będzie to Kleopatra, panie i panowie. Kleopatra. To jest akurat z Joblo. Dawno temu mówiło się o tym, że Denis Villeneuve jest zainteresowany nakręceniem filmu o Kleopatrze, 7 Filopator. Od tego czasu tyle się zmieniło, że większość fanów reżysera zapewne o tym zapomniała. Sam Villeneuve jednak o projekcie już nie zapomniał, jak donosi Daniel Richman, ten, o którego już dzisiaj wspomniałem. Reżyser jest już gotowy się poświęcić, są już nawet przecieki w sprawie obsady, proszę bardzo. Daniel Richman na swoim Patronite często dzieli się przeciekami na temat hollywoodzkich produkcji. Czyli on ma Patronite'a tak samo jak i ja. I można go wspierać tak samo jak i mnie. Byłoby mi niezmiernie miło. Na chwilę obecną należy jednak jego rewelacyjnie traktować z dozą sceptycyzmu.
Musimy poczekać na oficjalne potwierdzenie. W każdym razie Richman twierdzi, że Villeneuve chce wejść na plan filmu Kleopatra w przyszłym roku. To zła wiadomość dla tych, którzy liczyli na to, że Kanadyjczyk, że priorytetem jest Duna 3. Richman twierdzi, że do roli Kleopatry przemierza się Zendaya, natomiast Octaviana Augusta miałby zagrać Timothée Chalamet. Obie gwiazdy pracowały z Villeneuve'em przy okazji dylogii Duna. W obsadzie ma też pojawić się były James Bond, czyli Daniel Craig. Jemu podobno przypadnie rola Cezara. Zobaczymy. Punktem wyjścia dla fabuły filmu Kleopatra jest książka Stacy Schiff. Hollywood marzy o jej przeniesieniu od ponad dekady. Przez długi czas jego gwiazdą była Angelina Jolie, a wśród zaangażowanych osób byli reżyser James Cameron i scenarzysta Eric Roth. No czyli tak nie w kij dmuchał osoby, rzeczywiście coś ciekawego, zawodowego. Projekt Villeneuve bazuje na tekście Davida Scarpy, Napoleon Gibraltar 2, Gladiator Skruch, naucz się czytać albo okulary sobie kup, który związał się z nim w 2016 roku. W jednym z wywiadów tak opowiadał o filmie. Zamiast robić prestiżowe widowisko, 3-godzinną produkcję z wystawnymi scenografami i kostiumami, postaciami z wachlarzami mówiącymi z brytyjskim akcentem, zamierzam potraktować Kleopatrę jak polityczny thriller. Będzie krwawo, brudno, ludzie będą przeklinać, uprawiać seks. To będzie 2-godzinny, surowy, brutalny, polityczny thriller pełen zabójstw. Po prostu będziemy w innym kierunku niż to się ludziom wydaje. Warto pamiętać, że nie jest to jedynie projekt o Kleopatrze w przygotowaniu. W planie jest także widowisko z Gal Gadot. W przeszłości jego reżyserką miała być autorka Wonder Woman Patty Jenkins, ale zastąpiła ją Kari Shogland. Odpowiedzialna m.in. za Falcon i Zimowy Żołnierz. Okej. No to tak to wygląda. Ciekawie. No, akurat to jest jeden z tych twórców, którego jak najbardziej warto oglądać, warto śledzić, więc jestem za, a nawet przeciw. O, proszę bardzo, dziękuję za tę informację, Wiktorze, ponieważ Zielona Granica pewnie będzie na Kanal Plus, ponieważ właśnie nie tak dawno, ale to wam powiem dopiero, najpierw o tym się dowiedzą wspierający na live już, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. A wy się dowiecie za czas jakiś. Villeneuve ma u mnie zaufanie jako reżyser. Jego produkcje póki co nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Zgadza się, to właśnie dobry twórca i no jeszcze na szczęście nie uderzył jeszcze, powiedzmy, gdzieś jakiś gonga, jakiegoś dzwonu nie było, więc może będzie rzeczywiście coś ciekawego. Mam taką rzeczywiście nadzieję. Rzeczywiście. Czyli możemy się spodziewać historii o młodej Kleopatrze, w której roli wcieli się Zendaya. No tak by można wnioskować z tego, co jest napisane. Chalamet jako młody Juliusz Cezar, no nie wiem do końca, aczkolwiek mogę się mylić. No zobaczymy. Tak chodzi o tego scenarzystę od Napoleona. Więc dobrze, no rzeczywiście wygląda na to, że i będziemy mieć tego coraz więcej, panie i panowie, że ten koniec strajku aktorów, no to w tym momencie będzie wysyp, całkowicie ogromny wysyp nowych produkcji, tego kto zaczął się, jak oni nawet nie mogli negocjować pomysłów, no to w tym momencie wiecie, że wszystko stanęło, a to nagle się okazuje, że ciach, proszę bardzo, lecimy z koksem i robimy i nie ma z tym najmniejszych problemów. Jestem naprawdę bardzo, to myślę, że do końca roku dostaniemy dużo ciekawych projektów, ale Oscary, no bo tak normalnie to listopad, grudzień są produkcje oscarowe, które mają się ubiegać, że tak powiem, o nagrody Akademii, a czy tak będzie? Czy się nie okaże, że na przykład, o proszę bardzo, nie, to jednak w kategorii kostiumy będzie się ubiegała Barbie, a w innych kategoriach na przykład Oppenheimer czy coś. No zobaczymy jak to będzie, ale widać, że nie wszyscy stwierdzili, ok, chyba trzeba wreszcie zacząć kręcić filmy, bo na przykład tak jak Disney tam sobie odpisuje pewne rzeczy wliczając w koszta, czy tam powiedzmy odliczając sobie od zysku, żeby jak najmniej stracić, podobnie właśnie robi Warner Brothers, panie i panowie, bo znowuż to zrobili. Znowuż, bo tak samo było przy okazji Bad Girl czy Batwoman. Warner znów to zrobił, skasował nakręcony film, a miał być to podobno hit, podaje nam The Hollywood Reporter. Warner Bros. Znów szokuje. Po raz kolejny studio zdecydowało się, że nakręcony już film trafi do kosza. Największą ofiarą kreatywnej księgowości jest familijna komedia Coyote vs. Acme, czyli o Willim i Coyotim. Coyote vs. Acme to połączenie gry aktorskiej i z komputerową animacją, czyli coś takiego jak widzieliśmy w pierwszym kosmicznym meczu z Michaelem Jordanem. O drugim nie mówimy, bo był słaby. Film został pierwotnie zlecony do realizacji przez HBO Max, potem jednak zdecydowano, że trafi do kin. Film w pełni gotowy
Miał trafić do kin latem, ale potem w jego miejsce Warner wprowadził Barbie. Dlaczego gotowy film nigdy nie ujrzał światła dziennego? Decyzja została ogłoszona kilka dni po zaprezentowaniu przez Warner Brothers sprawozdania za trzeci kwartał. Zaprezentowano w nim dane, zostały źle przyjęte przez Wall Street i akcje spółki poleciały gwałtownie w dół. Warner Brothers szuka więc dalszych oszczędności. Produkcja Coyote vs. Acme pochłonęła $72 miliony. Jak donosi Deadline, studio woli skasować film i uzyskać odpis podatkowy w wysokości $30 milionów, niż próbować go wypuścić lub też odsprzedać innemu dystrybutorowi. A chętni podobno byli. Ogarniacie? O ile w przypadku Bad Girl kasacja nastąpiła po informacjach o tym, że surówka była źle oceniona w wytwórni, o tyle tego samego nie można powiedzieć o Coyote vs. Acme. Są szczęśliwcy, którzy ten film widzieli na pokazach testowych i ich wyniki były więcej niż optymistyczne. Oceny, co potwierdził sam reżyser, były dużo lepsze od tego, jaki uzyskują zazwyczaj familijne produkcje Warnera. To już ostatnio tak było przy okazji Martwego Zła tego nowego, że miał być na HBO Max, ale po pokazach testowych stwierdzili, że jest dobrze i będzie fajnie. No. Fabuła filmu Coyote vs. Acme jest inspirowana postaciami Kojota i Strusia Pędzi Wiatra oraz satyrycznym artykułem Iana Fraziera opublikowanym w 1990 roku w magazynie The New Yorker. Miała to być historia Kojota, który ma dość, że produkty Acme, z których korzysta, z których korzysta, by schwytać Strusia Pędzi Wiatra, zawsze go zawodzą. Postanawia więc zatrudnić prawnika i zaskarżyć potężną korporację. W roli prawnika wystąpił Will Forte, szefa Acme zagrał John Cena. Jednym z współscenarzystów był nowy szef DC James Gunn, który z Ceną pracował już chociażby przy serialu Peacemaker. No to w tym momencie ja już tego w ogóle nie ogarniam. No bo scenariusz napisał Gunn, który jest szefem i który nagle mówi, że nie wiem, ogarniacie to? No ja wiem, że tutaj mowa jest tak, odpis, zaoszczędzimy na tym 30 milionów, a straciliśmy tylko 42. Super. No ale chyba jednak mi się wydaje, że można byłoby to sprzedać i no pewnie nawet jakby komuś chcieli to powiedzmy sprzedać za 30 baniek, no może by się okazało, że o proszę bardzo, ktoś jest chętny. Ja bym był niezainteresowany zobaczyć taki film, tym bardziej, że akurat mam syna w wieku bajkowym. On akurat takie rzeczy bardzo, bardzo lubi, uwielbia, więc pewnie by chciał to zobaczyć. No ale coś tu tutaj mówicie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie, Martin. Warner Bros. Nie dało dobrego filmu, ale bajki zawsze były mega. No jak najbardziej. Cześć, Jason Kruger, witam Cię jak najbardziej na Twitchu. Przypominam, że dzisiaj jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu i Twitterze i mówicie, że na YouTubie są lagi, są kanały, więc jak coś, to wbijajcie na jedną z tych 3 pozostałych platform i można by spokojnie coś tam obejrzeć, bo widzę, że tutaj Michał jest na Facebooku i chyba się cieszy dobrą jakością. Albo kto robił Królika Rogera, który według mnie o wiele lepszy od Kosmicznego Meczu. Oczywiście, że tak. Kto robił Królika Rogera? Roberta Zemeckisa, czy tam Bob Hoskin wystąpił w roli tego detektywa, a w roli Super Złola oczywiście wystąpił Doc Brown, znany nam bardzo, bardzo dobrze. Więc no, co tu dużo mówić. To ich kasowanie filmów to jest kpina i czyste pokazanie, że mają swoich ludzi w dupie. No tak, bo to w tym momencie nie tylko nas, ale pomyśl sobie, masz Bad Girl była skasowana gdzieś tam w połowie, tak? No bo w połowie produkcji, a tutaj masz produkcję, która jest skończona, jest zmontowana, udźwiękowiona, wszystko jest zrobione, jest czołówka, tyłówka, scena po napisach ewentualnie i tak dalej, wszystko. No i nagle twierdzisz, nie, to my jednak wywalimy i jednak wrzucimy do kosza, bo musimy zaoszczędzić 30 baniek, a że straciliśmy 42, ale 30, ale wiesz, to jest takie myślenie, że na zasadzie, o patrz, ucięło mi nogę, ale to dobrze, ucięło mi nogę, ale straciłem przy okazji ileś tam kilogramów. No, nie ogarniam naprawdę takiego podejścia. Dla mnie to jest trochę, no nie trochę śmieszne, dla mnie to jest śmieszne, dla mnie to jest głupie, po prostu dla mnie to jest do niczego nie nadające, no ale to już rzeczywiście, to już nie nasza brocha. No, czy coś się zmieni? Miejmy nadzieję, że tak, że teraz po tym wszystkim, jak te strajki się pokończyły, że kolejny się nie rozpocznie, a może się niedługo rozpocząć kolejny, bo przypominam, że chodzi o twórców gier wideo, tam też rzeczywiście iskrzy, może być rzeczywiście grubo, może być po prostu bardzo, bardzo nieciekawie. No zobaczymy, jak to będzie tym razem. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że skończy się to kasowanie wszystkiego, chociaż tak naprawdę chyba w Ameryce też rok podatkowy kończy się w kwietniu, tak jak u nas.
Więc wydaje mi się, że przez te jeszcze niespełna pół roku kilka produkcji może jeszcze, wiesz, trafić do kosza. Może być tak, że będzie jedna, druga produkcja i oni stwierdzą: nie, jednak nie rokuje. To nie jest Bruce Dickinson, nie rokuje. No nie wiem, co myślicie? Co myślicie, czy rzeczywiście jest, inaczej, sens jest, oni w tym widzą sens finansowy, inaczej by tego nie skasowali, inaczej by tego nie wywalili, ale ja po prostu, masz produkt, który ma dobre pokazy testowe, ludzie są zadowoleni, teoretycznie wiesz, że film, może zarobić. Czego tu się bać? Chyba nie oni robili Kosmiczny Mecz. Nie, Kosmiczny Mecz to jest inna wytwórnia. Tak, to jest inna wytwórnia na bank. Więc cóż, a nawet sprawdzę, bo nie jestem pewien. Space Jam. Zobaczymy, kto to robi, ale mi się wydaje, że akurat to nie jest Warner Bros. Studio. Już tutaj patrzę. A jednak distributed by Warner Bros. Pictures, ale tylko dystrybuowane, więc możliwe, że nie, ale z drugiej strony wtopili, bo film miał budżet 150, a zarobił 163, więc nie zarobił, krótko mówiąc. Ale to dlatego, że LeBron James był beznadziejny i jest beznadziejnym aktorem, nie koszykarzem, więc tak to trzeba rzeczywiście do tego tematu podejść. Cóż zrobimy, panie i panowie? Nic nie wymyślimy na ten temat. Takie jest życie. Ja sobie też łyknę herbatkę. Tak patrzę przy okazji, jak odpowiadaliście w dzisiejszym quizie w dziale społeczność o pytanie na temat koszmaru z ulicy Wiązów, ale widzę, że 35% ludzi się myliło, więc dosyć dużo. Ale to jak chcesz, to sprawdź, drogi widzu, droga widzko, wejdź to jest akurat na YouTubie, musisz wejść na YouTube'a w dział społeczność i tam sobie zobaczysz, jest pytanie o to, który z filmów Koszmaru z ulicy Wiązów zarobił najwięcej. W przyszłym tygodniu, tak, jutro, mam nadzieję, że jutro wleci The Marvels, pokaże się. W środę oczywiście kolejna część filmów o przygodach klauna Arta. W piątek zobaczymy, aż nawet sprawdzę, co jest w piątek, co ma być w piątek grany. Listopad, pokaż mi cię listopad, co jest planowane na piątek. Aha, na piątek jest rzeczywiście kilka, to będzie 17, tak? Kilka produkcji, wchodzą Igrzyska Śmierci, Niewinni w Paryżu i Dogman. Coś sobie wybiorę, coś będzie rzeczywiście omówione. A potem to już będzie grubo, rzeczywiście w przyszłym tygodniu będzie grubo. A dziękuję bardzo, święte słowa, dziękuję bardzo. Oczywiście za tydzień widzimy się jak najbardziej. Przypominam, że już ustaliłem w tym momencie i jest odpalony, możecie sobie klikać jak najbardziej i sobie wrzucać przypominajkę. Już Wam pokażę, o co mi chodzi, panie i panowie, do czego przypominajkę. Otóż możecie sobie wrzucać i włączać przypominajkę do tego, co już za, panie i panowie, kilka tygodni, czyli quiz charytatywny filmowy. Jak widzicie, z nami będą Lincoln, będzie Julian z kanału Brody z Kosmosu, będzie Marcin z kanału Kocham Kino, a także będzie Rafał z kanału Galeria Horroru. Będzie to quiz charytatywny. Jeszcze będzie oczywiście jedna z naszych widzek, która wygrała konkurs i będzie, także wbijajcie, możecie sobie już włączyć przypomnienie, 9 łapek już w górę, dziękuję bardzo, włączcie sobie przypomnienie, żeby Was YouTube o tym poinformował, żebyście nie przegapili, bo to rzeczywiście wygląda na dosyć ciekawą produkcję. A my na żywo widzimy się, panie i panowie, za tydzień, jak zawsze. Cześć.